ten autobiografizm, który jest takim ukrytym tropem Arii dla atlety, wynika z tego, że, i to jest zresztą cecha kina Bayona, jego twórczości, że Bayon bardzo często przed przystąpieniem do realizacji jakiegoś filmu, przed napisaniem scenariusza, bo Aria dla atlety to jest film, który powstał według oryginalnego scenariusza Philippa Bayona, że Bayon dokonuje takich rekonesansów, że on poszukuje rozmaitych historii, które są ugruntowane w rozmaitych dokumentach właśnie, to znaczy poszukuje źródeł historycznych, poszukuje, zbiera dokumentację, poszukuje tego, co jest absolutnie sprawdzalne i wiarygodne i z tego, czy na tej podstawie tworzy historię całkowicie fikcyjną. W przypadku Arii dla atlety taką inspiracją do powstania tej całkowicie, jak podkreślam, fikcyjnej historii zapaśnika Władysława Góralewicza była postać, historia zapaśnika Polaka, który zdobył tytuł mistrza świata, który walczył na największych arenach, największych ringach całego świata. I w 1937 roku Zbyszko Cyganiewicz, tak się nazywał ten polski zapaśnik, wydał zbiór takich autobiograficznych esej, taką książkę na połę pamiętnik, na połę właśnie autobiografię. Ta książka miała tytuł Na ringach całego świata. Ona się ukazała właśnie w roku 1937, to znaczy w tym samym roku, w którym umieszcza Bayon ramę narracyjną swojego filmu. Na samym początku, kiedy Góralewicz rozpoczyna swoją historię, pisząc list do anonimowego redaktora jednego z dzienników, niewymienionego zresztą nawet z tytułu, wyraźnie pada ta data, 1937 rok. I to jest data znacząca o tyle, że w ten sposób właśnie Bayon niejako stawia znak równości pomiędzy swoim fikcyjnym bohaterem a postacią Cyganiewicza, która stanowiła być może pierwowzór tej postaci. Być może dlatego, że Bayon zaczerpnął z pamiętników tej autobiografii jedynie pewne wątki. Większość tego, co zobaczycie Państwo na ekranie tej historii Góralewicza, to jest historia od początku do końca może być wymyślona przez Philippa Bayona z niektórymi tylko elementami tego, co rzeczywiście w tych pamiętnikach Cyganiewicza można odnaleźć. A zatem mamy tutaj jakby po raz pierwszy przez Bayona zastosowanie tej metody, która potem będzie wracała w innych jego filmach, między innymi chyba w tym najsłynniejszym filmie zrealizowanym przez Bayona, czyli właśnie w Magnacie, gdzie też historia pewnej rodziny przemysłowców posłużyła mu za tło, za kanwę do tego, aby stworzyć na tej podstawie właśnie dzieje całkowicie fikcyjnej rodziny. Tutaj po raz pierwszy Bayon dokonuje właśnie posługuje się taką strategię. A zatem zaczynamy przyglądać się tej historii, którą nam Bayon opowiada, przyglądać się z bardzo interesującego, jak mi się wydaje, punktu widzenia. I też to jest typowe dla Bayona, że Bayon szuka takich nietypowych ujęć, że on, nawet jeśli pokazuje historię linearnie, bo tak dzieje się w przypadku Arii dla atlety, to ta historia nie układa się tylko tak, jak nakazuje tego właśnie to wynikanie czasowe, ale pokazywaniem poszczególnych epizodów rządzi coś jeszcze, coś więcej niż tylko i wyłącznie następstwo czasowej chronologii. Tym czymś u Bayona bardzo istotnym, wydaje się, że chyba najważniejszym, jest pamięć. I tutaj wracamy właśnie do tej kwestii ramy narracyjnej, w której bohater starzejący się, czy wręcz można powiedzieć stary, dokonując takiego symbolicznego rozliczenia ze swoim życiem, zaczyna wspominać swoje życie i te wspomnienia układają się rzeczywiście w pewną chronologię od najwcześniejszego momentu, kiedy młody Góralewicz, właściwie jeszcze dziecko, pojawia się w cyrku Sidenmajera, prosząc, aby ten przyjął go do siebie, aż po finałową walkę, którą stoczy w London Pavilion, będąc już człowiekiem w pełni dojrzałym. A więc mamy tutaj progresję czasową, mamy tutaj zachowanie chronologii, ale wydaje się, że ten porządek, który w filmie Philippa Bayona dominuje, to jest tak naprawdę porządek pamięci, że oczywiście w tej historii muszą się znaleźć te najważniejsze epizody, ale ich układem, ich logiką, tym, co wynurza się
z pamięci głównego bohatera, to jest nie tylko to, co podlega właśnie temu czasowemu wynikaniu, ale również temu, co podlega tym prawom asocjacji pamięci, że pamięć czasami działa właśnie na zasadzie takiej lampy błyskowej, prawda? Wydaje nam się, że chcemy opowiedzieć historię, którą mamy przemyślaną, którą mamy znarratywizowaną i nagle w czasie tej opowieści przypomina nam się coś, nie możemy się od tego wspomnienia uwolnić, chcemy o nim opowiedzieć. Stąd też zobaczycie Państwo, że opowiadając swoją historię, Góralewicz wplata w tę narrację również takie epizody, które być może nie są najistotniejsze z punktu widzenia dramaturgicznego, ale są ważne dlatego, że to jest jego własna historia, to jest opowieść o jego życiu widziana z jego perspektywy. I Bajon tak o tym mówi. Bajon mówi, interesuje mnie po pierwsze wiwisekcja postaci, które są oryginalne, które są wyjątkowe i niewątpliwie Góralewicz jest taką postacią, ale interesuje mnie też to, aby pokazywać losy tych postaci właśnie z niecodziennego, nietypowego punktu widzenia, to znaczy niejako z ich własnego wnętrza. I z czymś takim mamy tutaj właśnie do czynienia, to bohater sam o sobie opowiada.